Vatican Kiseki Chousakan. Anime ocenione na 6,40 przez ponad 16 600 osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 7 lipiec 2017 do 22 września 2017. Producentami są WoWow, Lentis, Media Factory i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ocena 6,40 jest zasłużona dla tego tworu? Czy historia o dwóch księżach, którzy sprawdzają autentyczność cudów, może być ciekawe? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o anime. Anime, które miałem na swojej liście na MyAnimeList od bardzo dawna. Pamiętałem o nim i kiedyś nawet zacząłem, ale po 2-3 odcinkach je porzuciłem. Dlaczego? Już szczerze nie pamiętam. Po latach postanowiłem do niego wrócić i zobaczyć, jak się potoczyły dalej losy dwóch księży. Czy było warto wrócić? Na początek opowiedzmy sobie coś o tym anime. Vatican Kiseki Chousakan, czy też watykańscy badacze cudów. To anime o dwóch watykańskich księży, którzy sprawdzają autentyczność cudów. Jak dotąd nie zatwierdzili żadnego. Albo okazywały się one oszustwem, albo jakimś zjawiskiem, które dało się naukowo wyjaśnić. Głównymi bohaterami są Hiraga Joseph Coe oraz Nicolas Roberto. Każdy z nich różni się od siebie i specjalizują się w czymś innym. Hiraga to chłopak ambitny, który specjalizuje się w chemii, zna się na anatomii człowieka, jest bardzo pobożny i nigdy nie zstępuje ze ścieżki pana. Natomiast Nicolas to ogromny fan książek, starej wiedzy i człowiek, który w pewnym momencie anime wpadł w pewien obłęd. I byłem w sumie ciekaw, czy zwątpi w swą wiarę, czy nie. Także są tu też momenty wątpliwości lub oddalenia się od Boga. I tak dwójka przyjaciół podczas całego anime ma do rozwiązania aż 3 zagadki i potencjalne cuda. Za każdym razem muszą dokładnie zbadać dany cud, kiedy on występuje, na czym polega, udokumentować go, spróbować rozwiązać go naukowo itp. itd. Po prostu wyjaśnić i sprawdzić, czy ktoś ich nie robi w konia. Na pierwszy rzut oka raczej nie brzmi to anime zbyt zachęcająco i może brzmieć na naprawdę nudne, ale przyznam szczerze, że chociażby pierwsza zagadka, gdy nadciągał moment rozwikłania, to mnie mocno zainteresowało, bo miało nawiązanie do II wojny światowej, a że lubię czytać i słuchać o tym okresie historycznym, to tym bardziej się wciągnąłem. Niestety każda zagadka zajmuje z 3-4 odcinki, więc nie są one zbyt długie, przez co momentami wydawało mi się, że to wszystko idzie za szybko, że każda zagadka czy cud jest bardzo ściśnięty w tych kilku odcinkach. Momentami nawet sceny dziwnie przeskakiwały, że emocjonująca muzyka, klimatyczna, że coś się wydarzyło złego. Pierwsza scena, są przy ołtarzu, ktoś biega, mówi, że coś się stało. Jep! Od razu przejście do zwłok, już przy nich stoją. Przydałaby się nawet scena, że chociaż biegną do pomieszczenia, gdzie to się wydarzyło, coś dodatkowego, bo tak mi się wydawało, że to wszystko zbyt szybko się dzieje. Każda z zagadek jest dość ciekawa, bo za każdym razem muszą inaczej kombinować, muszą się zastanowić, co tu się wydarzyło, co mogło mieć wpływ na to, co powoduje ten cud i próbują na różne sposoby wyjaśnić dane zjawisko, czy naprawdę to jest cud, bo w końcu chodzi tu o coś nietypowego, jak dla przykładu nierozkładające się zwłoki od dawna, dziwna łuna dookoła Jezusa zawieszonego na krzyżu, czy płaczący posąg Marii. Sam próbowałem rozwiązywać te zagadki i się zastanowić, co może być ich przyczyną i jak dany cud można wyjaśnić. Czy mi się udało? Nie szczególnie, ale nie mam raczej głowy do zagadek czy kryminalnych spraw. Ale chociaż próbowałem. Podobały mi się niezmiernie postacie głównych bohaterów, przyznam, bo tak jak osobiście nie jestem zbyt religijną osobą, tak bardzo lubię słuchać o podejściu do wiary innych ludzi. Główni bohaterowie dużo mówią o Panu, o Bogu, w końcu to księża. Tak, sporo mówią o wierze w Niego, o tym, by nie wątpić w Pana, cytują czy nawiązują do Biblii, różnych przypowieści i tym podobne. Dlatego byłem ciekaw, czy zostaną zesłane na nich jakieś próby ich wiary lub czy bestia z numerem 666 nie będzie próbowała ich kusić, a są tu też i takie smaczki. Ogólnie sporo się tu dzieje, każda zagadka jest inna, a zarazem miałem wrażenie, że są pewne rzeczy, które są do siebie nazbyt podobne. Chodzi mi tu dokładnie o jakieś wewnętrzne spiski, organizacje czy coś takiego. Mimo wszystko bawiłem się naprawdę dobrze oglądając to anime. Czy zasługuje na 6,40?
Może bym delikatnie podniósł ocenę tak do 7, bo anime naprawdę jest całkiem ciekawe. Bolało mnie, jak mówiłem, to przeskakiwanie scen momentami, a tak poza tym to jest naprawdę fajne. Od razu powiem, że końcówka samego anime nam mówi, że mógłby być sequel, że anime mogłoby być kontynuowane, ale od 2017 cisza w tej sprawie i cholera wie, czy zostanie dalej poprowadzone. Mimo wszystko to anime nie jest jakoś szczególnie popularne i widocznie nie opłaca się robić kontynuacji, bo i tak zbyt wiele osób by tego nie obejrzało. To anime jest ciekawe i przyjemniej się oglądało, ale rozumiem, że może kogoś to nie zaciekawić, choć kwestia tych spisków, zagadek, różnorakich rzeczy związanych z wiarą i religią są dla mnie bardzo interesujące i mnie wciągnęło, choć no mogę zrozumieć, że po prostu to anime nie zyskało zbyt wiele w oczach ludzi i nie zyskało zbyt wielkiej popularności. Okej, przejdźmy do malutkiego podsumowania. Fabuła. Fabuła dla mnie jest naprawdę ciekawa. Podobały mi się te zagadki, nawiązywanie do różnych przypowieści, czy jak mówiłem, do II wojny światowej. Bohaterowie byli dla mnie ciekawi, więc jeśli chodzi o kwestię fabuły, to według mnie jest naprawdę dobrze. Audio. Klasycznie, nie ujęło mnie, nie zwracałem szczególnej uwagi na otoczkę audio, więc pod tym względem powiem swoje klasyczne jest. Kreska. Kreska mimo 2017 roku wydaje mi się trochę stara, ale to nie jest żaden problem. Podobała mi się i często akcja dzieje się w kościołach i dominuje tu raczej mrok, ciemne kolory i często księża siedzieli jedynie ze świeczkami czy pojedynczą lampką w pomieszczeniach, więc dużo tu raczej ciemności. Idealnie dla mnie. Postacie również wyglądały udanie, nie widziałem niczego, co bolało mnie w oczy, więc kreska jest przyjemna dla oka. Podsumowując, Vatican Kiseki Chousakan to anime, które uważam, że jest całkiem okej. Nie jest wybitne, nie jest idealne, ale uważam, że ocena 7 na 10 jest myślę zasłużona. Zagadki są naprawdę ciekawe, bohaterowie są interesujący i można posłuchać wiele o kwestiach religijnych i być może kiedyś jakimś cudem wyjdzie drugi sezon, choć w to wątpię i raczej szybciej przeczytałbym całą serię mang tego utworu, aniżeli miałbym czekać na kontynuację w formie anime. Także polecam obejrzeć, ale też nie oczekiwać zbyt dużo. To tyle, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!